Cześć wszystkim. Dostałem wczoraj zapytanie od jednego z graczy i to pytanie brzmiało: jacy bohaterowie rezonowani pasują do jakich bohaterów zwykłych? Dlaczego Rita z Avą, dlaczego Donatello z Boomtailem? Czy może są inni bohaterowie rezonowani, których powinniśmy używać, a których nie używamy z różnych przyczyn? Albo nie wiemy o ich synergii, albo nie mamy ich na tyle wysoko zrobionych, tak wysoko ulepszonych, żeby byli oni grywalni. Więc idąc za ciosem, odpowiadając na wasze pytania, co bardzo cenię, te pytania, które zadajecie, i bardzo proszę w miarę możliwości pisać te pytania pod jakimkolwiek wideo na YouTube. To mi znacznie pomaga ogarnąć, posortować i nie zapomnieć odpowiedzieć na wasze pytania. I chciałbym teraz przejść do sedna sprawy, czyli którzy bohaterowie rezonowani powinni zostać połączeni z jakimi bohaterami. I chciałbym zacząć od samego końca, czyli od najnowszego bohatera rezonowanego. Jest to Eleanor oraz Mason. Zacznijmy od Eleanor, ponieważ panie mają pierwszeństwo. Jak poznać, z kim ten bohater rezonowany powinien być ulepszony? Wchodząc w plusik, w zaawansowaną solidarność, będziemy mieli tutaj bohaterów, których styl odpowiada tej bohaterce. Czyli mamy tutaj bohaterów stylu kontroli. Oprócz nie widać tutaj Boomtaila, który po prostu powinien tu się znaleźć, ale z racji tego, że on jest już wyrezonowany, więc nie może być tutaj widoczny. Ale kiedy usuniemy rezonację Boomtaila z Donatello, zakończ, ok, z Donatello, no to teraz jak sobie damy plusik na Eleanor, to pojawi się tutaj Boomtail. Jeżeli chodzi o samą Eleanor, ona powinna właśnie być połączona z Boomtailem. Moja Eleanor jest zbyt słaba, aby można było ją sensownie używać, ale powinna być połączona z Boomtailem. I teraz w jaki sposób sprawdzić, jaki bohater powinien być połączony z jakim rezonatorem? Możemy wejść w umiejętności danego bohatera, nawet kiedy jest niepołączony. Nawet kiedy tutaj nie połączymy go. Zrobimy X. Klikając na kółeczkę, jeżeli macie odblokowaną tą umiejętność, no to wiadomo, wchodzimy w tą umiejętność i czytamy ją. Umiejętność Eleanor działa w ten sposób, że ona szarżuje na grzbiecie swojego unicorna, swojego jednorożca i atakuje, przez co zwiększa obrażenia zadawane przez swój oddział. Dodatkowo zadaje obrażenia przeciwnikom, którzy są zatruci. W tym momencie tylko jeden bohater używa umiejętności zatrucia. Jest to właśnie Boomtail. Dlatego mówimy tutaj o synergii bohaterów rezonowanych z ich rezonatorami. Jeżeli wejdziemy sobie w Boomtaila, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, jest Boomtail. Mamy aktywną umiejętność drugą i tu jest napisane, że Boomtail nakłada truciznę na wszystkie sojusznicze drużyny należące do stylu kontroli. Oczywiście trucizna oprócz tego, że zatruwa cel, przez co zadaje obrażenia przeniesione w czasie, i również zmniejsza obrażenia, które zadaje rywal, który został zatruty, czyli nasz przeciwnik. To jest to, jeżeli chodzi o Eleanor. Jeżeli chodzi o Masona, to tutaj sytuacja jest bardzo podobna, czyli czytamy umiejętność, co nam mówi ołowiowe tornado, czyli główna umiejętność Masona. No i tutaj już pierwsze zdania mówią nam o tym, że Mason na pewno jest bohaterem stylu Berserk, ponieważ jego umiejętności aktywne potrzebują przygotowania. Tak jak czytamy tutaj, po okresie 4 tur karabin Gatlinga się przegrzewa, musi minąć czas odnowienia o długości 4 rund, czyli w tym czasie
ta umiejętność znowu będzie się przygotowywać. I w tym momencie, kiedy ten karabin Gatlinga się przegrzał, on przyjmuje postawę obronną, która zmniejsza obrażenia otrzymywane przez jego oddział. Ale jakby to może nas ukierunkować, tak? Bo tylko bohaterowie stylu Berserk posiadają umiejętności, które są odwleczone w czasie, czyli potrzebują przygotować się, żeby uderzyć. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która powinna zwrócić Waszą uwagę, mianowicie wpis, że umiejętność Masona zadaje obrażenia w każdej turze oraz dodatkowo zadaje dodatkowe obrażenia wycieńczonym oddziałom wroga. Tutaj słowo klucz to jest wycieńczony. Wycieńczony to jest nowy efekt, który został dodany wraz z generacją 21 i on w tym momencie może zostać zadany tylko przez jednego bohatera, a jest nim oczywiście Stacy. A mianowicie jej trzecia umiejętność, czyli precyzyjna pokuta. Tutaj mamy w opisie, że za każdym razem, gdy sojusznicza drużyna należąca do stylu Berserk zadaje obrażenia, cel, czyli rywal, otrzymuje 1 punkt wycieńczenia. I to wycieńczenie, czy tam zmęczenie, zmniejsza zadawane przez rywala obrażenia o określony procent i kumuluje się kilka razy na wrogą drużynę, działając przez dany okres kilku tur. I właśnie w ten sposób możemy poznać, czy dany bohater współpracuje z danym bohaterem, czy powinniśmy poszukać innego bohatera. Jako że nie chcę Was przetrzymywać za długo, a tych bohaterów nam zostało jeszcze trochę, dzisiaj Mason i Eleanor, a w kolejnych wideo postaram się omówić Żółwie Ninja, bohaterów kolaboracji Resident Evil, czy pozostałych bohaterów, którzy zostali nam tutaj po kolei. Oprócz oczywiście bohaterów typu Super Operative, takich jak przynajmniej agentka Selina, mają taki zielony znaczek i tutaj w zasadzie można ją połączyć z dowolnym stylem, czyli w każdym połączeniu, czy to będzie Berserker, czy to będzie opór, czy to będzie kontrola, używanie tego bohatera rezonowanego będzie dawało premię do obrażeń bohaterów. Ale jeżeli chodzi o zwykłych bohaterów rezonowanych, to wrócimy do pozostałych z nich i wyjaśnienia, z kim powinni zostać połączeni w kolejnych filmach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i dzięki za wspólnie spędzony czas. Cześć!